W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o bonusie, który można uzyskać za założenie konta na giełdzie BitGet. Wspomnimy o aktualizacji sieci Flow oraz poruszymy wątek Native USD od Astar. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowe, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Axelar przypomina, że został już tylko tydzień na złożenie wniosku w sprawie Long Hash X Accelerator. Więcej o programie Long Hash X Accelerator przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Giełda BitGet zdecydowała się na rozdanie $30 następnym 5000 użytkowników, którzy zarejestrują swoje konta. Aby otrzymać wspomniane $30, należy dokonać rejestracji. Za samą rejestrację użytkownik otrzyma $5, za dokonanie wpłaty $10, a za rozpoczęcie handlu $15. Promocja potrwa do 2 grudnia. GameSwift informuje o otrzymaniu 50 zgłoszeń od gier, które chciałyby uruchomić swój produkt w tym właśnie ekosystemie. GameSwift podkreśla, że to ciągle początek tego projektu. Dodatkowo GameSwift zaprasza wszystkich zainteresowanych tworzeniem przyszłości gamingu Web3 do przesyłania swoich aplikacji pod adresem załączonym na samym końcu wpisu. BitKeep informuje, że wraz z pozyskaniem Twittera przez Elona Muska, tokeny powiązane nazwą z jego osobą stały się popularne. BitKeep właśnie uruchomił ranking kryptowalut związanych z Elonem Muskiem. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z tym rankingiem w aplikacji BitKeep. Na giełdę BitTrue trafiają fan tokeny Barcelony oraz PSG stworzone przez Chiliz. Depozyty tokenów zostały otwarte. Istnieje również możliwość handlu wspomnianymi tokenami w parze do USDT. BitKeep nawiązuje partnerstwo z Seller Network. BitKeep dokonało integracji Seller z Bridge, aby umożliwić swoim użytkownikom dokonywanie transakcji cross-chain między siecią BNB Chain a Aptos. Cotygodniowa aktualizacja DeFi oraz warstwy pierwszej i drugiej od Crypto.com. Crypto.com podpisało umowę zwaną protokołem ustaleń. Jest to typ umowy, który wyraża zbieżność woli stron, wskazując na zamierzoną wspólną linię działania. Protokół ustaleń został podpisany ze studiem programistycznym Act Games. Współpraca ma na celu promować gry oparte na technologii blockchain. Obie firmy planują wydać gry na blockchainie Kronos, dostarczać Crypto.com Pay jako rozwiązanie płatnicze i adoptować Crypto.com DeFi Wallet dla projektów opartych na blockchainie Act Games. Uruchomione sieci Aptos Marketplace NFT został niedawno wsparty przez Crypto.com Capital. SoFree zakończył rundę sprzedażową Seed. Runda sprzedażowa Seed została wsparta przez Crypto.com Capital oraz Synergist Capital. Zebrane fundusze zostaną wykorzystane do zbudowania doświadczeń NFT dla nowej generacji twórców, konstruktorów i handlowców. Brave nawiązał kolejną współpracę w ramach swojego programu Wallet Partner. Dzięki temu programowi natywny portfel kryptograficzny Brave oferuje teraz integrację z kilkoma projektami Kronos, w tym Kronos ID, Minted Fero Protocol i VVS Finance. Brave Wallet ma na celu pomóc w organicznym promowaniu szerszej adopcji Kronos. Wczoraj odbyło się AMA z zespołem Pirates of the Island. Członkowie zespołu Pirates of the Islands oraz Tencent wspólnie omówili nadchodzącą aukcję tokenów NFT TGLP. Link do wspomnianego AMA znajdziecie w opisie filmu. Sui informuje o przekroczeniu granicy 50 000 użytkowników korzystających z Discorda tego projektu. Sui podkreśla, że cały projekt jest na samym początku swojej podróży. Sui Global jest w fazie kształtowania, a sam projekt ma wielkie plany. Sui dziękuję swojej społeczności za ofiarowane wsparcie i zaufanie. Następny KuCoin Twitter Space odbędzie się dzisiaj o godzinie 14 czasu polskiego. Gościem Tima Tsaja będzie dyrektor marketingu Sweet Economy, Ofir Avigat. Podczas rozmowy zostanie omówiony model Move to Earn w przestrzeni kryptograficznej. Aera, czyli pierwszy na świecie autonomiczny protokół oparty na danych dotyczących zarządzania finansami, będzie teraz ściśle współpracował z projektem Polygon. Dzisiaj zostanie dodana aktualizacja sieci Flow. Aktualizacja wprowadzi 6 razy szybsze węzły wykonawcze oraz udoskonali podstawową warstwę sieci. Dzięki aktualizacji wydajność TPS zwiększy się o 5 razy, a samo wykonywanie skryptów będzie zdecydowanie szybsze i bezpieczniejsze. Ripple stwierdza, że globalny system finansowy może i powinien być bardziej wydajny. Globalny system finansowy rozwija się dzięki kryptowalutom, które mają realny wpływ na funkcjonowanie firm z całego świata. Do tweeta został dołączony artykuł, w którym opisano zalety wynikające z wprowadzenia kryptowalut do przedsiębiorstwa. Keeper Wallet będzie dostępny w wersji mobilnej. Zespół Keeper Wallet zaprasza na zamknięte beta testy swojej aplikacji. Zapisy na testy są możliwe do 7 listopada do godziny 12 czasu polskiego. Zapisy odbywają się przez platformę Gleam.
Sui nawiązuje partnerstwo z Morpheus Wallet. Morpheus Wallet jest przyjaznym i bezpiecznym portfelem stworzonym do masowej adopcji zasilanym przez Sui. Binance stwierdza, że ich usługa Simple Earn jest stworzona dla osób, które chcą zarabiać na posiadanych przez siebie aktywach, które bezczynnie są przechowywane w aplikacji Binance. Możliwości zarobkowe z wykorzystaniem Binance Simple Earn zostały opisane w artykule załączonym do tweeta. OpenOcean jest teraz dostępny jako Safe Ape Store w 8 głównych sieciach. OpenOcean przynosi korzyści DAO i handlowcom w zakresie płynnego i wydajnego handlu DeFi. Astra zachęca do przeprowadzenia migracji do Native USDT, która zapewni lepsze bezpieczeństwo. Migracji można dokonać na Sirius Finance, Kangla Finance oraz ArtSwap. Używanie Native USDT pozwoli deweloperom tworzyć nowe WASP dApps natywnymi zasobami. Native USDT dodatkowo pozwala na dokonywanie płatności bezpośrednio w sieci Astar. W przypadku tego stablecoina użytkownicy mogą otrzymać możliwości dywersyfikacji swoich aktywów oraz szansę na skorzystanie z bezpieczniejszego portfela. Osoby chcące lepiej poznać zalety i zasady działania Native USDT zachęcamy do zapoznania się z artykułem załączonym do tweeta. Binance nawiązuje współpracę z Ledger. Współpraca ma na celu zwiększenie wzajemnych powiązań ekosystemu Web3. Nawiązane partnerstwo umożliwi zweryfikowanym użytkownikom Binance zakupy kryptowalut bezpośrednio przez aplikację Ledger Live. MicroStrategy, czyli największy korporacyjny posiadacz Bitcoina, poinformował o redukcji poziomu strat wynikających z inwestycji w BTC w trzecim kwartale bieżącego roku. Michael Saylor zapewnia, że firma planuje kontynuować zakupy oraz hodling, największe kryptowaluty. Raport zysków za trzeci kwartał 2022 roku dla MicroStrategy ujawnił zawężoną stratę na inwestycji Bitcoina na poziomie $27,1 miliona. Gigant technologiczny stale dokupuje Bitcoinem pomimo panującej bessy. Firma poinformowała na koniec trzeciego kwartału 2022 roku, że jest obecnie w posiadaniu 130 tysięcy bitcoinów. Ta ilość stanowi zarazem 0,62% wszystkich bitcoinów będących w posiadaniu inwestorów. Firma przekazała, że łączny koszt inwestycji w bitcoiny wynosi $4 miliardy. Średnia cena, po jakiej MicroStrategy nabywało bitcoiny, to $30,639. Nie żyje współzałożyciel MakerDAO Nicola Mushegan. Mushegan był ważną postacią społeczności kryptograficznej, przyczynając się do powstania wielu projektów, w tym MakerDAO, BitShares i Balancer. Współtwórca platformy pożyczkowej kryptowalut MakerDAO i zdecentralizowanego stablecoina DAI został znaleziony martwy w Puerto Rico w zeszłym tygodniu. Mushegan zmarł w wyniku utonięcia po tym, jak został wciągnięty przez prądy morskie na plaży Condado w San Juan. Wieloryby bitcoinowe utrzymywały niezwykle spokojną postawę przez cały ubiegły rok. Po tym, jak kurs bitcoina osiągnął swój rekord wszechczasów na wysokości $69 tysięcy, obecnie cena bitcoina po osiągnięciu 6-tygodniowego maksimum $21 085 cofnęła się do poziomu $20 470. Oznacza to spadek o 1,44%. Sentymentem wciąż w strachu i znaczną utratą zysków na poziomie $21 tysięcy ruch wielorybów może być wartościowy. Może bowiem pozwolić ocenić, gdzie cena będzie poruszała się dalej. Adresy wielorybów są często kluczowe dla długoterminowych zmian trendu cenowego. Przez większą część ubiegłego roku duzi posiadacze instytucjonalni i adresy wielorybów pozbywały się swoich bitcoinów. Wieloryby akumulowały się dość mocno do końca 2021 roku, po czym pod koniec października realizowały zyski tuż przed ostatecznym szczytem wszechczasów na początku listopada. Jednak ostatnio ta grupa nie wykazała żadnego zainteresowania dla ruchu na rynku. Widać to w danych dotyczących liczby transakcji wielorybów, które nie prezentują żadnego większego skoku. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!